Czy w Parku Narodowym można wycinać drzewa? Dzień dobry, cześć, nazywam się Piotr Chorzela i opowiadam o lesie. A dzisiaj opowiem Wam o ochronie przyrody w parkach narodowych. Dla części z Was te informacje mogą być zaskakujące, dla części niespodziewane. W każdym razie warto wiedzieć, jak to działa. W Polsce dzisiaj mamy 23 parki narodowe. To stanowi jakiś 1% powierzchni naszego kraju. Ostatni park narodowy powstał dawno, bo już ponad 20 lat temu i sporo się o nich mówi, ale rzadko mówi się o tym, w jaki sposób parki realizują swój nadrzędny cel, jakim jest ochrona przyrody. A czym w ogóle jest park narodowy? Jest to obszarowa forma ochrony przyrody o najwyższej randze według polskiego prawa. To teraz może dwa mity na temat parków narodowych. Pierwszy. Często spotykam się z opinią, że parki narodowe i lasy państwowe to jest to samo, to się często tutaj zamienia, kto, gdzie, co. Otóż to są zupełnie odrębne byty. Jeżeli chodzi o lasy państwowe, to one mają swojego dyrektora generalnego, swoich dyrektorów regionalnych i zarządzają lasami gospodarczymi, na terenie których bywają różne formy ochrony przyrody, natomiast nie parki narodowe. Parki narodowe to są oddzielne instytucje, każda z nich ma swojego dyrektora i każda zarządza terenem, który danemu parkowi podlega. Wszyscy dyrektorzy parków narodowych i dyrektor generalny lasów państwowych odpowiadają przed ministrem. Czyli lasy państwowe nie mają żadnego wpływu ani kontroli nad parkami narodowymi. Jeżeli leśnik z lasów państwowych chce wejść do Tatrzańskiego Parku Narodowego, to sobie bilet musi kupić. No i drugi mit, z którym się częściej spotykam, jest taki, że są osoby, które myślą, że jak wchodzą do Parku Narodowego, to wkraczają w taką przestrzeń, gdzie przyroda rządzi się sama i nie ma tam żadnej działalności człowieka. Efektem niestety jest kupa stresu. No bo taka osoba wchodzi do Parku Narodowego, przekracza jego granice, a tam ścięte drzewo. Ścięte drzewo, czyli dzieje się coś złego. Stres rośnie, ciśnienie rośnie, robi się zdjęcie, rzuca się w internet z odpowiednim komentarzem, ludzie się stresują, wszyscy są zestresowani. A miało być inaczej, miała być wycieczka do Parku Narodowego, dobrze miało być. No to co poszło nie tak? Prawdopodobnie wynika to z tego, że część osób nie wie, że ochrona przyrody nie zawsze polega na zostawianiu jej w przysłowiowym spokoju. Ba, często jeżeli przyrodę zostawimy samej sobie, to nasz chroniony gatunek czy siedlisko po prostu zniknie. Przyroda się ich w danym miejscu pozbędzie. Jak to możliwe? Wszystko wyjaśnię. Żeby lepiej zrozumieć, jak działa Park Narodowy, dobrze jest wiedzieć, jakie zadania przed nim stoją. I tutaj mowa o trzech głównych zadaniach. Po pierwsze jest to oczywiście ochrona przyrody, która może się odbywać na wiele różnych sposobów. Czasem nie jest prawie wcale pracochłonna, a czasem trzeba naprawdę wiele pracy włożyć. I to wszystko zależy od tego, co jest celem ochrony i co jest jej obiektem. Wszystko wyjaśnię na przykładach. Dodatkowo Park Narodowy ma być miejscem, gdzie naukowcy będą mogli prowadzić swoje obserwacje, swoje badania w miejscu, o które poza granicami parku jest trudno ze względu na intensywną działalność człowieka. No i trzecie zadanie polega na odpowiednim udostępnieniu nam tej przyrody, żebyśmy mogli ją podziwiać, ale żebyśmy jej nie niszczyli, no i oczywiście nas czegoś o niej nauczyć. No i do sedna. W jaki sposób chroni się tę przyrodę w polskich parkach narodowych? To jest przykładowy park. Spotkacie tam strefy o różnym poziomie ochrony. I mowa tutaj o ochronie ścisłej, czynnej i krajobrazowej. Dodatkowo trzeba wiedzieć, że w każdym polskim parku narodowym proporcje pomiędzy tymi strefami będą różne. Swoją drogą może zauważacie, że cały czas mówię o polskich parkach narodowych. Nieprzypadkowo mówię o polskich, bo działania parków narodowych w różnych krajach potrafią się znacząco różnić. No i tutaj porównywanie powierzchni parków narodowych w jednym kraju do powierzchni parków narodowych w drugim kraju, bez porównania celu ochrony, metod ochrony, ich skuteczności, nie ma najmniejszego sensu, bo czasami kraj, który ma mniejsze powierzchnie parków narodowych, lepiej chroni przyrodę niż ten, który ma tych parków więcej. To teraz wróćmy do naszych parków narodowych, a dokładnie do tych ich części, w których nie dzieje się nic. To znaczy prawie nic, to znaczy przyroda rządzi się sama. To ona decyduje o tym, jaki gatunek się pojawi, jaki zniknie, jak będą procesy przebiegały zgodnie z naturą, a my mamy za zadanie obserwować, katalogować, uczyć się i takie obszary stanowią w naszych parkach narodowych jakieś 24% i nazywają się obszarami ochrony ścisłej. No i jesteście na szlaku w Parku Narodowym. Idziecie, mijacie tabliczkę obszar ochrony ścisłej, no i wchodzicie w ten piękny teren, gdzie przyroda rządzi się sama, widzicie te dynamiczne zmiany, przemiany. Patrzycie pod nogi, a tam wióry i leży drewno. Co się stało?
No wszystko się wydarzyło zgodnie z prawem, bo zarządca terenu, czyli w tym przypadku Park Narodowy, ma obowiązek zapewnić mi bezpieczeństwo. Jak idziemy takim szlakiem, to nie możemy przechodzić pod takimi drzewami, które w każdej chwili mogą nam spaść na głowę. Park Narodowy musi tam przyjść, ściąć to, położyć, zostawić to drewno do naturalnego rozpadu. Różnica jest niewielka. Prędzej czy później i tak by wylądowało na ziemi. A jakie jeszcze działania podejmuje się na obszarach ochrony ścisłej? Parki narodowe, poza utrzymywaniem szlaków, prowadzą tam różne monitoringi, różne badania. Dodatkowo, jeżeli na takim terenie znajduje się jakiś obiekt cenny, kulturowy, no to oczywiście trzeba o niego dbać. Jeżeli to jest jakaś kapliczka, która nagle zarasta jeżynami, no to trzeba je usunąć. Dodatkowo parki narodowe często utrzymują dojazdy pożarowe, takie drogi pożarowe, czy bardziej przeciwpożarowe. No i tu nasuwa się bardzo ważne pytanie, co zrobić, jeżeli w takim cennym miejscu, jakim jest obszar ochrony ścisłej, nagle wybucha pożar. To pytanie zostało nam postawione na moim pierwszym wykładzie z ekologii, bardzo dobrze to pamiętam. Jaka tu jest sytuacja? No albo gasimy, albo nie gasimy. Jeżeli nie zgasimy, no to pozwalamy przyrodzie przejść naturalny proces, jakim jest pożar. No uderzył piorun, wszystko się pali, wszystko się wypali, no a później ta przyroda zacznie tam wracać i będziemy mieli możliwość obserwacji tego, jakie gatunki, kiedy, jak to wszystko się tworzy. No i po kilkuset latach możliwe, że sytuacja w ekosystemie wróci do stanu pierwotnego, choć też pewnie niekoniecznie. W każdym razie jest to naturalny proces. No a z drugiej strony mamy gaszenie, no, czyli przerywamy ten naturalny proces, ale w zamian mamy możliwość kontynuacji naszych badań, naszych obserwacji na bardzo konkretnym ekosystemie. Dodatkowo nasze wnuki, prawnuki mogą także oglądać ten ekosystem w mniej zmienionym kształcie niż po pożarze. I na tym przykładzie stosunkowo prostym widać, jak trudne to są decyzje, jakie to są dylematy, jeżeli ktoś zajmuje się ochroną przyrody. A wiele przykładów jest dużo bardziej skomplikowanych. Właśnie, co wy byście zrobili? Gasilibyście? Czy byście spalili wszystko i patrzyli, jak natura to wszystko odtwarza? Podoba wam się taka tematyka filmu? Jeżeli tak, to będę wdzięczny za wyrażenie tego. A teraz idziemy w kierunku ochrony czynnej. Ochrona czynna. I tutaj zwykle pojawia się zamieszanie, pojawiają się emocje. No bo idziemy do Parku Narodowego, patrzymy, a tam tej grubości brzozy, sosny pościnane na jakimś bagienku czy wrzosowisku. Idziemy kawałek dalej, słyszymy traktor, podchodzimy, patrzymy, jeździ ciągnik z kosiarą, kosi tam i z powrotem, hałas straszny. Odchodzimy kawałek, siadamy i słyszymy co? Pilarki. No i stres rośnie. No i o co tu chodzi? No, w takich przypadkach nasze podejrzenia zwykle wywołują zabiegi ochronne z zakresu ochrony czynnej, które są jak najbardziej legalne, ba pożądane. To czym jest ochrona czynna? No, jest to stosowanie specjalnych zabiegów, które mają za zadanie chronić lub przywracać do właściwego stanu, czy to gatunki, czy siedliska, czy całe ekosystemy. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo nie lubię definicji, za to bardzo lubię przykłady. No to będą przykłady. Mamy bagienko, no i chcemy tam chronić roślinność bagienną. No i zostawiamy to. No ale mija czas i pojawiają się nasionka drzew lekkonasiennych. Na przykład takiej brzozy albo sosny. To są te nasionka, które łatwo są przenoszone wiatrem, no i potrafią zasiedlać nowe tereny na duże odległości. Lądują. Pojawia się odpowiedni rok, zaczynają kiełkować. Są siewki, później są drzewka, coraz większe drzewka zaczynają nam osuszać, przyspieszać osuszanie bagienka, zaczynają nam je zacieniać, nie wszystkie rośliny to lubią, no i stracimy bagienko. Więc żeby go nie stracić, stosuje się ochronę czynną, czyli jak się pojawią te drzewka, to raz na jakiś czas przychodzi się z piłą i brzozę i sosnę stamtąd usuwamy, bo celem ochrony była ochrona roślinności bagiennej. Oczywiście może się okazać, że 2 km dalej w ochronie ścisłej jest takie samo bagienko, które zaczyna zarastać i proces zarastania i proces znikania tej roślinności bagiennej także jest ciekawy i to się także obserwuje, ale nie wszędzie. Podobne zabiegi stosuje się na przykład na wrzosowiskach, czy to jakichś murawach, no tam, gdzie ten dostęp światła chcemy utrzymać w ramach ochrony czynnej. Wróćmy jeszcze na jakieś zabagnione miejsca, na przykład na torfowiska. W wielu miejscach osuszało się wszystko, kopało się rowy. No a teraz, jeżeli jest to objęte jakąś formą ochrony, no to stosuje się ochronę czynną i na przykład na rowach melioracyjnych wstawia zastawki, żeby poprawić te stosunki wodne. To teraz czas na łąki. Jeżeli się ich nie kosi, to one znikną.
A jeżeli one znikną, no to zniknie roślinność łąkowa, znikną stamtąd owady, no i inne zwierzęta. I tutaj przypomina mi się fajna historia jeszcze z czasów studiów dotycząca jednego rezerwatu. Co prawda rezerwatu, nie miało to miejsca w Parku Narodowym, ale mechanizm jest ten sam. Na jakimś pastwisku znaleziono rzadki, karłowaty gatunek brzozy. Od razu założono tam rezerwat objęty ochroną ścisłą. Efekt był taki, że po 10-20 latach brzozy już tam nie było. Dlaczego? No bo jak było to pastwisko, to przychodziły krowy wyżerały wszystko dookoła, brzoza im nie smakowała, nawet jak im smakowała, to tylko skubnęły kawałek, no i ogólnie ona się dobrze miała. Po objęciu jej ochroną ścisłą wypędzono stamtąd krowy, no i to wszystko po prostu zarosło, zagłuszyło brzozę, brzoza zniknęła. Taki kontrolowany wypas, czy obkaszanie tejże brzozy jest jak najbardziej słuszne, no i nasz obiekt chroniony nie zginie, czyli znowu mamy ochronę czynną. W tym konkretnym przypadku ochrona ścisła po prostu zabija obiekt chroniony. A co z tym dźwiękiem? Owszem, w Parku Narodowym można usłyszeć pilarki i robi się to w określonych sytuacjach. Na przykład, jeżeli chodzi o gatunki obce. Gatunki obce to są takie gatunki drzew, które w naszych szerokościach geograficznych nigdy nie występowały, natomiast występowały na innych kontynentach w podobnym klimacie. No i ludzie przewozili te gatunki z miejsca na miejsce. W efekcie w Polsce mamy sporo takich obcych gatunków. No i część z nich okazało się, że trafiła na super podatny grunt, no i ładnie się rozprzestrzenia, znaczy ładnie, nie ładnie, ale się rozprzestrzenia, zmienia nasz ekosystem, wypiera nasze gatunki, a zadaniem Parku Narodowego w Polsce jest ochrona rodzimej przyrody, więc automatycznie zadaniem Parku Narodowego jest także usuwanie tychże gatunków obcych. Dlatego, jeżeli zobaczycie w Parku Narodowym drwali wycinających na przykład dęby czerwone, no to tylko bić im brawo, a nie wszczynać alarm. A swoją drogą i tak mamy szczęście, że nie żyjemy w innym klimacie, w którym to super rosną eukaliptusy. Wiele miejsc na świecie nasadzało tych eukaliptusów. Byliśmy na Maderze w zeszłym roku i tam w miejscach, gdzie powinny rosnąć skomplikowane ekosystemy lasów laurowych, różne gatunki, drzew, zwierząt, piękne miejsca, kiedyś je wycięto i posadzono tam eukaliptusy. Szybko to rośnie, wielkie, no tylko że nie dopuszcza w zasadzie żadnych innych gatunków, poza tym się łatwo pali. Duży błąd w tej chwili w zasadzie albo nie do odwrócenia, albo byłoby to ultra trudne. Kolejne, chyba najbardziej kontrowersyjne przykłady wycinania drzew w parkach narodowych mają miejsce wtedy, gdy w takim parku na przykład dochodzi do przebudowy lasu albo do działań, na skutek których kształtuje się to, jak ten las wygląda. O co chodzi z tą przebudową? Wyobraźcie sobie Park Narodowy. Powstał kilkadziesiąt lat temu. Na jednym jego fragmencie występuje sosna, ale w miejscu, gdzie kiedyś sosna nie występowała. Wiemy to patrząc na glebę, na sąsiedztwo, na jakieś zapiski historyczne, może zdjęcia. Okazuje się, że 100, 200 czy tam 300 lat temu w danym miejscu rosły drzewa liściaste. Teraz Park Narodowy ma tam sosnę. No i są teraz dwie drogi. Albo zostawia się to w spokoju i czeka się, aż sosny zaczynają się zawalać, aż się pojawią jakieś nasiona gatunków liściastych w sposób naturalny. Oczywiście sosny też będą startować. No i to potrwa mnóstwo lat, setki czasem lat, może więcej, aż w końcu ta sosna, którą mamy dziś, zostanie zastąpiona przez te gatunki liściaste, które były tam dawno temu. No i to jest jeden sposób. A drugi sposób to jest przyspieszanie tego procesu, bo jeżeli wiemy, że tam były gatunki liściaste i chcemy je przywrócić, to można tu skubnąć tę sosnę, tam podsadzić coś liściastego, tu skubnąć sosnę, znowu nasadzić, no i w ten sposób przyspieszyć ten proces przebudowy. Czyli mamy naturalny proces przebudowy, który trwa mnóstwo czasu, no i przyspieszony przez człowieka, który dla wielu z nas będzie po prostu mało estetyczny, bo będziemy widzieć ścinane drzewa. Może część z Was kusi, żeby zapytać mnie, które rozwiązanie jest lepsze. Moi drodzy, kim ja jestem, żeby podważać pracę naukowców, pracowników parków narodowych, gdzie jest ich wiedza, a gdzie jest moja wiedza? Ja ufam, że ludzie, którzy się tym zajmują się w sposób odpowiedni. Poza tym na moim kanale, jak się przyjrzycie, to nie znajdziecie zbyt wielu opinii, są tylko informacje. Czy to dobra strategia? Jeżeli tak, to pamiętajcie, kciuki.
A o co chodzi z tym kształtowaniem tego, jak las wygląda? No, załóżmy, że tu jest park narodowy. To jest las gospodarczy, ale w niektórych parkach narodowych znajdziecie także takie miejsca. Tu prawdopodobnie kiedyś było jakieś pole, ze 40 lat temu przyszedł leśnik albo właściciel prywatny, posadził gęsto sosny. No ale później powstał park narodowy i ten fragment także wcielono do parku narodowego. No i teraz pracownicy parku muszą zdecydować, co z tym fantem zrobić. Czy to zostawić i niech te sosny sobie rosną, niech się ścigają o światło, niech będzie tak gęsto, niech rosną cienkie, wysokie, no i przyjdzie wiatr, łatwo je połamie, albo przyjdzie mokry śnieg, będzie okiść i się wszystko pozałamuje, no i będzie to wyglądać, jak będzie wyglądać. Cienkie patyki, część powyginana, część połamana, gdzieś tam coś zacznie rosnąć. Człowiek zaczął, natura kontynuuje. No i to jest jedna z opcji. Druga opcja jest taka, że park przyjdzie i tak, wytnie to, wytnie tamto, przerzedzi, pozwoli reszcie drzew rozrastać się na grubość. W efekcie po kilkudziesięciu latach takich zabiegów, takiego kształtowania, ten las będzie wyglądał tak, a dokładniej bór, bo to lasy iglaste to bory, że będą grube, stare sosny. No i tam już Park Narodowy nie będzie prowadził żadnych działań poza obserwacją tego, jak to się wszystko zacznie zapadać i samo odnawiać. Każde z tych dwóch rozwiązań znajdzie swoich zwolenników i przeciwników. Jedni będą się stresować, jak zobaczą, że jest jakieś wycięte drzewo, inni będą szli przez te drzewa takie cienkie, wysokie, pozałamywane i stwierdzą, gdzie ten las, straszny bałagan tu mają. Czasami bywa także, że naukowcy dyskutują, które rozwiązanie byłoby lepsze w którym miejscu i dopóki są to dyskusje, no to super. Gorzej, jak ktoś przychodzi, nie zna się, wrzuca w sieć, media to łapią, robi się wielka awantura, a podstawy merytoryczne są raczej żadne. Jak jest lepiej? Na całe szczęście ja nie muszę o tym decydować, ale współczuję osobom, które decydować muszą. Do tej pory mówiliśmy o obszarach ochrony ścisłej, które w polskich parkach narodowych stanowią 24%. Było też o obszarach objętych ochroną czynną, które stanowią w polskich parkach narodowych 60%. No i jak widać, brakuje nam tu jeszcze jednego elementu. Polskie parki narodowe w całości muszą być objęte ochroną i ta brakująca część to ochrona krajobrazowa. Na terenach objętych ochroną krajobrazową zgodnie z ustawą dozwolone jest to, co nie zmieni charakterystycznych cech krajobrazu. Dotyczy ona głównie terenów prywatnych, które znalazły się w obrębie Parku Narodowego, jak tu również takich miejsc jak na przykład drogi, czy zabudowania Parku Narodowego, jakieś ośrodki edukacyjne. To wszystko jest objęte ochroną krajobrazową. A co taka ochrona krajobrazowa w praktyce oznacza? Jeżeli chcecie zakupić sobie działkę albo sprzedać działkę na terenie objętej ochroną krajobrazową, to pamiętajcie, że prawo pierwokupu ma Park Narodowy. Czyli dogadacie się z kimś, ustalicie cenę, a tu wchodzi Park Narodowy i po cenie rynkowej wam to kupuje, czy sprząta sprzed nosa. Jeżeli nawet uda wam się kupić taką działkę, to pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli ją odsprzedać, to także najprawdopodobniej po cenach rynkowych kupi ją park. I co ten park robi z tymi wykupionymi terenami? No, na przykład rozbiera domy i oddaje teren przyrodzie. A swoją drogą, jak się pojedzie za granicę, na przykład do takiej alpejskiej wioski, to na pierwszy rzut oka widać tam ochronę krajobrazu, a dokładniej ustandaryzowanie tego, w jaki sposób ludzie mogą budować domy na danym terenie i wcale nie musi to być na terenie jakiegoś parku narodowego. Daszki są takie same, ściany są takie same, wszystko wygląda bardzo, bardzo spójnie. A w Polsce to wiemy, jak to wygląda. Jak myślicie, takie prawo powinno być bardziej rygorystyczne u nas? Czy byłoby to zamachem na własność prywatną? Robi się ciemno, śnieg topnieje, wiatr wieje, a chorzela dalej gada. Mam nadzieję, że wytrzymaliście ze mną do końca, ale mam jeszcze dla was dwie kwestie. Po pierwsze, niniejszy film jest tylko takim szczytem góry lodowej w ochronie przyrody. To jest wszystko dużo bardziej skomplikowane. W ogóle prawie dzisiaj nie poruszyliśmy tematu ochrony zwierzaków. Jeżeli interesuje was taki temat, dajcie znać, zrobię bliźniaczy film z przykładami. No i druga rzecz, w tym roku chciałbym zrobić więcej materiałów i żeby to zrobić, potrzebuję więcej czasu, żeby się nie rozdrabniać na inne rzeczy. Będę wdzięczny, jeżeli zajrzycie na Patronite czy na YouTube'a i rozważycie w miarę możliwości wspieranie moich działań. Dziękuję wam bardzo, cześć!